głównym symbolem i sercem miasta jest jezioro, a w rzeczywistości ma około 64 metry głębokości. Miasteczko to jest prawdziwym rajem dla osób lubiących spacerować i zaglądać do lokalnych sklepików. Już z pokładu łodzi widzimy, jak dumnie prezentuje się cała wyspa. To rząd grecki postanowił stworzyć na Spinalondze odizolowane miejsce dla chorych na trąd. Możemy ze statku tutaj skakać do wody, tak jak Bartek to robił, ale możemy też iść tutaj przez skałki aż do tamtej plaży i tam będzie łagodniejsze zejście. Witajcie kochani, jak wiecie, spędzamy tydzień na Krecie i postanowiliśmy nie tylko zwiedzać ją na własną rękę i spędzać czas w hotelu, ale wybieramy się na jedną wycieczkę zorganizowaną. Zakupiliśmy ją przez stronę internetową Zwiedzaj Kretę. Jest to wycieczka z polskim przewodnikiem na wyspę Spinalonga, także zapraszamy do oglądania. My teraz idziemy przed hotel, tam przyjedzie po nas kierowca, który nas zabierze do portu. Koszt takiej wycieczki za 2 osoby jest to 100 euro, ponieważ ze względu na fakt, że znajdujemy się tutaj w Agia Pelagia, musieliśmy dodatkowo dopłacić za transport. Właśnie przyjechał po nas kierowca, więc teraz ruszamy na wycieczkę. Po 1,5 godziny spędzonej w minivanie przesiadamy się teraz do autokaru. Zmieniamy nasz środek transportu, ale niestety nasza podróż trwa bardzo, bardzo długo. Podczas całej wycieczki mieliśmy zapewnioną opiekę polskojęzycznego przewodnika, który dbał o nasz komfort i dzielił się z nami wyczerpującymi informacjami na temat wszystkich miejsc, jakie odwiedzaliśmy. Italia razem z Chersonissos, dwa najgłośniejsze, najbardziej turystyczne miasta całej Krety, jeżeli chodzi o rozrywkę, kluby, restauracje i puby. Ja pamiętam jeszcze z 10-15 lat temu w Mali niektóre właśnie kluby, puby były pootwierane 24 godziny na dobę, więc praktycznie się tylko zmieniała obsługa, a cały dzień i całą noc były pootwierane. Całe szczęście już te czasy minęły, ale Malia jest nadal rozrywkowa, ale również piękna, bo ma też swoją starą część miasta, którą można sobie zwiedzić. Ona jest po prawej stronie, tutaj za kamienicami. I również przepyszne banany malijskie. Teraz możecie popatrzeć, lewa strona pod parasolami. To jest też taka wizytówka i taka słodycz, której jest tutaj bardzo dużo. Banany malijskie. Dodatkowo już w trakcie podróży nasza pani przewodnik przedstawiła nam cały program wycieczki oraz wszystko, co na nas dzisiaj czeka. Moi drodzy, lecimy z programem. Za kilkanaście minut będziemy w mieście Świętego Mikołaja. Będziemy parkować bardzo blisko centrum, także nie będzie problemu, żeby się do tego centrum dostać. 3 minutki i będziemy przy jeziorze w Ulizmeni. Kochani, teraz jak będziemy wysiadać w Agios Nikolaos, będziecie mieć taką godzinę 20, zobaczymy, czasu wolnego. Po Agios Nikolaos wrócimy do naszego autokaru na parking i udamy się do Elundy. To będzie taki 20-minutowy przejazd. W Elundzie przesiadamy się z autokaru na statek. Nasz statek dzisiaj o nazwie Europa i tym statkiem płyniemy na Spinalongę. Taki 20-minutowy rejs. Na Spinalondze, kochani, zawsze jest tak plus minus 2 godziny. Następnie o wybranej godzinie udamy się na trzeci przystanek, czyli na plażowanie. Podczas plażowania będzie serwowany obiadek na łodzi i to będzie czas wolny. Będziecie spędzać czas na łodzi albo zejdziecie sobie na ląd, będziecie pływać, będzie można poskakać z łodzi, schodzić do wody z łodzi. Będzie taki relaks. I po tym relaksie już będziemy płynąć z powrotem do Elundy, przesiadać się do naszego autokaru i wracać do waszych hoteli. Po 3 godzinkach dotarliśmy na miejsce, jesteśmy w Agio Nikolaos, jesteśmy na naszym pierwszym takim przystanku. Teraz mamy godzinkę 30 czasu wolnego, aby zwiedzić to miasteczko, więc wybierzemy się tutaj nad jezioro i na uliczki handlowe. Także bardzo długo spędziliśmy czasu w autokarze i w vanie, którym tutaj jechaliśmy, a teraz ruszamy zwiedzać. Już po dotarciu do miasteczka możemy zauważyć, że czeka na nas tutaj wiele atrakcji. Między innymi jest to ciuchcia, która wozi turystów po mieście oraz rejsy, z których można skorzystać. Ale my ruszamy zwiedzać miasto.
Agios Nikolaos to jedno z najbardziej malowniczych i eleganckich miast na Krecie, położone nad zatoką Mirabello we wschodniej części wyspy. W przeciwieństwie do głośnych kurortów panuje tu atmosfera spokoju, artystycznego nieładu i autentycznego kreteńskiego życia. Jest to miasto pionowe. Aby przejść z portu do wyższych partii miasta, musimy pokonać liczne schody. Co ciekawe, wiele z nich to małe dzieła sztuki. Są ozdobione mozaikami, kolorowymi donicami lub muralami. Każde podejście to okazja do zrobienia genialnego zdjęcia. Głównym symbolem i sercem miasta jest jezioro. Jest ono okrągłe, połączone z morzem wąskim kanałem. Otoczone jest czerwonymi skałami i licznymi kawiarniami. Według legend w jego wodach kąpała się sama bogini Afrodyta i Atena. A ciekawostką jest to, że przez lata wierzono, że jezioro jest bezdenne, a w rzeczywistości ma około 64 metry głębokości. Dodatkowo warto zaznaczyć, że prawdopodobnie pod koniec II wojny światowej, kiedy wojska niemieckie opuszczały Kretę, postanowiły pozbyć się ciężkiego sprzętu, by nie wpadł w ręce aliantów. Mówi się, że na dnie jeziora spoczywają czołgi i pojazdy opancerzone. Ze względu na dużą głębokość i muł nigdy ich nie wydobyto, co rozpala wyobraźnię poszukiwaczy skarbów. Podczas pobytu tutaj warto spacerować wokół jeziora nie tylko na poziomie tawern, ale także wejść na górę, skąd rozpościera się najlepszy widok. Po południowej stronie znajdują się schody prowadzące do parku na klifie. Natomiast z góry jezioro wygląda jak idealnie okrągłe, błękitne oko otoczone czerwonymi skałami. To właśnie stąd zrobimy najlepsze zdjęcia, które wyglądają jak z pocztówki. Ciekawostką jest także, że od czasu do czasu organizowane są tu światowej klasy zawody w skokach do wody z wysokich klifów, które otaczają to jezioro. Wśród drzew znajdziemy tutaj również kilka ławeczek, na których możemy usiąść i jest to idealne miejsce, żeby odpocząć i obserwować widoki. Spacerując wokół jeziora miniemy nie tylko liczne kawiarnie, wielu turystów czy wędkarzy, ale także na swojej drodze spotkamy malutką cerkiew wykutą bezpośrednio w skale u podnóża klifu otaczającego jezioro. Znajduje się ona po zachodniej stronie, tuż przy ścieżce spacerowej. Jest ona maleńka, często otwarta, a w środku palą się świece. Mimo że jest skromna, to idealnie oddaje greckiego ducha. Pokazuje, jak głęboko wiara jest wpleciona w krajobraz. Podczas spaceru tutaj wokół jeziora zatrzymaliśmy się w jednej kawiarni. Wybraliśmy tą pierwszą tutaj na rogu, aby napić się po prostu szybkiej, czarnej kawki. Staliśmy bardzo wcześnie, więc musimy się troszeczkę obudzić, a widoczki mamy takie piękne. Dostaliśmy naszą kawę, Bartek sobie wziął podwójną, ja mam pojedyncze americano, czyli takie właśnie malutkie. Za dwie kawy tutaj zapłaciliśmy 6,30 €, z czego duża kosztowała 3,50 €, a mała 2,80 €. Także kawka wypita, a teraz ruszamy dalej zwiedzać. Agios Nikolaos to miasteczko zbudowane na 3 wzgórzach, co zapewnia niesamowite punkty widokowe niemal z każdej uliczki. Spacerując po centrum znajdziemy port i marinę, gdzie luksusowe jachty cumują obok tradycyjnych łodzi rybackich. Trafimy także na kilka pomników i rzeźb, m.in. pomnik Porwanie Europy. Dodatkowo w miasteczku znajduje się kościół świętego Mikołaja. Jest to mała bizantyjska świątynia z przełomu VII i VIII wieku, od której miasto wzięło swoją nazwę. Zaletą Agios Nikolaos jest także to, że tu w mieście znajdziemy kilka ładnych plaż. Jedną żwirowo-piaszczystą otoczoną świetnymi tawernami, inną piaszczystą przy samej marinie oraz szeroką piaszczystą z łagodnym zejściem idealną dla rodzin. Miasteczko jest także doskonałym punktem wypadowym do zwiedzania wschodniej części Krety. Jest to idealne miejsce dla osób szukających romantycznych spacerów i dobrej kuchni. Nie ma tutaj hucznych imprez, ale znajdziemy tutaj 2 uliczki handlowe, gdzie możemy zrobić zakupy. Miasteczko to jest prawdziwym rajem dla osób lubiących spacerować i zaglądać do lokalnych sklepików. Uliczki handlowe rozchodzą się promieniście od jeziora oraz od głównego placu. Ulica 28 października to główny deptak handlowy miasta. Jest zamknięty dla ruchu kołowego, co sprawia, że spaceruje się tu niezwykle przyjemnie.
Znajdziemy tu mnóstwo butików z odzieżą, zarówno greckich projektantów, jak i znanych marek, sklepy z butami oraz świetne drogerie z naturalnymi kretyńskimi kosmetykami. Ulica jest bardzo zadbana, pełna donic z kwiatami i małych kawiarenek, w których można odpocząć. Druga, najbardziej charakterystyczna ulica jest równoległa do deptaku i prowadzi od głównego placu w dół w stronę portu. Znajdziemy tutaj również sklepy z biżuterią, pamiątkami, a także punkty z lokalnymi przysmakami, takimi jak miód, oliwa czy zioła. Znajduje się tu także kilka większych sklepów z pamiątkami. Uliczki w Agios Nikolaos mają ogromną zaletę. Nie są tak zatłoczone jak w Chanii czy w Heraklionie, więc zakupy zrobimy tutaj w dużo spokojniejszym tempie i z większą przyjemnością. Nasz wolny czas bardzo szybko dobiegł końca, więc teraz wracamy tutaj do portu, gdzie czeka na nas autokar i będziemy jechać do portu, z którego będziemy wypływać statkiem. Wszystko co piękne, a po prawej stronie półwysep Kolokita, a ostatnia wysepka malutka, oddzielona na samym końcu, to jest nasza spinalonga. Po około 20 minutach jazdy dotarliśmy do miejscowości Elunda i to właśnie stąd będziemy wypływać teraz na spinalongę, ale zanim w ogóle wsiądziemy na łódkę, musimy kupić bilety na wyspę. Jest to koszt 20 euro od osoby dorosłej. Osoby do 25 roku życia ten bilet mają za darmo. Na nas czeka już ta biała łódź Europa, a tutaj stoją inne. Na początek dostajemy karty, które wymienimy później na nasz lunch. To co? Idziemy na górę, nie? Na statku mamy możliwość, tutaj mamy dwa pokłady, jeden jest na dole, drugi jest na górze. Na górze będzie wiało, to na pewno. Ale idziemy chyba, nie? Czy zostajemy na dole? Górny pokład wygląda w ten sposób. Są tutaj ławeczki właśnie, żeby sobie usiąść. A tak wygląda miejscowość, do której przypłynęliśmy. Jak sami widzicie, to jest bardzo duża już kolejka do tego, żeby wsiąść na ten sam statek, co my jesteśmy właśnie na nim. Rejs na spinalongę będzie trwał około 20 minut. Tutaj na dolnym pokładzie znajduje się również mały bar. Kawa kosztuje tutaj 3 euro americano. Mrożona również 3. Mamy tutaj energy drinki za 3 euro. Ale mamy też whisky, wódkę i tym podobne alkohole po 6 euro. Psy są po 2 euro. Lokalne piwo lane jest tutaj za 2,50. Lokalne piwo w butelce za 4. Na przykład Corona albo Stella kosztuje tu po 5 euro. Także tak to wygląda. Jeszcze Wam pokażę z tej strony. Tutaj wszędzie jest możliwość właśnie, żeby sobie usiąść. A tu cały czas przychodzą osoby do nas. I jeszcze zejdziemy na najniższy pokład. Tutaj mamy schody na górę, a tutaj obok są schody właśnie, żeby wejść na dolny pokład. I tutaj na dole są toalety. Męska i damska. Już z pokładu łodzi widzimy, jak dumnie prezentuje się cała wyspa. Jest to potężna forteca, otoczona przez weneckie mury obronne, które przetrwały wieki w niemal nienaruszonym stanie. Jasny kamień kontrastuje z głębokim błękitem morza, tworząc jeden z najbardziej fotogenicznych widoków na Krecie. Dopływamy już do wyspy Spinalonga. Fajne jest to, że właśnie możemy na statku zostawić wszelkie rzeczy, które nam nie są teraz potrzebne. I właśnie jak wysiądziemy z łódki, to od razu najpierw idziemy do kasy, aby kupić bilety wstępu, o których Wam wspominałam wcześniej. Tak jak mówiłam, jest to koszt 20 euro. Tutaj na wyspie będziemy mieć 2 godzinki czasu wolnego, z czego godzinkę będziemy zwiedzać z przewodnikiem, tutaj właśnie w języku polskim, a drugą godzinkę możemy właśnie tutaj zwiedzać sobie sami. Wejdziemy sobie na twierdzę, także zaraz schodzimy.
jesteśmy na wyspie. Teraz czas zakupić bileciki i z całą grupą pójdziemy dalej. Kupiliśmy już bileciki, które w sumie kosztowały nas 40 euro. I teraz tak, wchodzimy tutaj w lewo, tak zaczynamy zwiedzać. Idziemy sobie najpierw tam na górę na fortecę, a później będziemy mieć za godzinkę spotkanie z naszą panią przewodnik i pójdziemy razem z nią dalej zwiedzać. Zwiedzanie wyspy rozpoczynamy od symbolicznego miejsca, którym jest Brama Dantego. Jest to ciemny tunel, przez który chorzy wchodzili na wyspę, wierząc, że nie ma z niej powrotu. Jest tu chłodno i ciemno, a przejście ma kilkadziesiąt metrów. Kiedy wychodzimy po drugiej stronie, słońce znów mocno bije po oczach. Po wyjściu z tunelu, skręcając w prawo, ruszamy schodkami w górę. Zostawiamy za sobą główną uliczkę z domami i sklepami, a zaczynamy wspinać się na weneckie fortyfikacje. Schody prowadzą nas na wyższy poziom murów. To tutaj Wenecjanie ustawiali swoje armaty. Z każdym stopniem widać coraz więcej. Najpierw dachy opuszczonych domów, a potem całą panoramę zatoki. Na górze nie ma już cienia. Jest tylko surowa, czerwona skała i stare, masywne mury z piaskowca. Stąd najlepiej widać, jak blisko jest ląd. Możemy zobaczyć bezpośrednio miasteczko. Idąc dalej schodkami i ścieżkami w górę, dojdziemy do najwyższych partii fortu. To tu znajdziemy ruiny starych magazynów prochowych i cystern na wodę, które Wenecjanie wykuwali w skale, żeby przetrwać oblężenie. Spinalonga to miejsce, które budzi różne odczucia. Najpierw zachwyca swoim pięknem, a potem porusza historią. Wygląda jak skalista forteca wyrastająca prosto z turkusowej wody zatoki Mirabello. Po przekroczeniu tunelu wchodzimy do zupełnie innego świata. Spinalonga dzisiaj to opuszczone miasteczko, w którym czas się zatrzymał. Główna ulica, którą spacerujemy wokół, jest to wąski, brukowany trakt, wzdłuż którego stoją ruiny domów, dawnych sklepików i warsztatów. Niektóre budynki mają kolorowe okiennice, co przypomina, że mimo choroby ludzie starali się tu żyć normalnie. Z jednej strony widzimy surowe mury obronne i surową naturę, a z drugiej pozostałości po małym szpitalu i kościołach. Po obu stronach mijamy rzędy piętrowych domów. Wyglądają jak zwykłe greckie kamieniczki, tyle że nie mają dachów, a ze środka wyrastają krzaki. Mimo że zesłani tam ludzie byli uznawani przez prawo za zmarłych, niszczono ich akty urodzenia, unieważniano małżeństwa, na Spinalondze stworzyli tętniące życie. Mieli własne kawiarnie, piekarnie, a nawet kino. Działały tam szkoły, a mieszkańcy brali śluby i chrzcili dzieci. Natomiast zdrowe dzieci były zabierane na ląd do adopcji. Historia Spinalongi to w zasadzie 3 zupełnie inne opowieści, które wydarzyły się na tej jednej małej skale. Na początek, w XVI wieku Wenecjanie panowali na morzach i potrzebowali ochrony dla swoich statków handlowych, więc zbudowali na wyspie potężną fortecę. Zrobili to tak dobrze, że Spinalonga stała się jedną z najpotężniejszych twierdz na Morzu Śródziemnym. Kolejnym etapem życia na wyspie było panowanie Turków, gdzie Spinalonga przestała być tylko bazą wojskową, a stała się schronieniem dla kupców i przemytników. Powstało tam miasteczko z piętrowymi domami i sklepikami, które do dziś mijamy podczas spaceru. Podczas XIX wieku, kiedy Kreteńczycy zaczęli walczyć o przyłączenie do Grecji, Turcy powoli opuszczali wyspę. Ostatni z nich wyjechali na początku XX wieku. Wtedy również rozpoczął się najbardziej znany i najsmutniejszy rozdział wyspy. To rząd grecki postanowił stworzyć na Spinalondze odizolowane miejsce dla chorych na trąd. Początki były tragiczne. Pierwszych chorych po prostu tam porzucano. Żyli w ruinach tureckich domów bez leków i wystarczającej ilości jedzenia. Z czasem jednak mieszkańcy zaczęli dopominać się swoich praw. Założyli stowarzyszenie chorych. To oni wybielili ściany domów, zbudowali teatr, doprowadzili elektryczność i otworzyli kino. Na Spinalondze kwitło życie towarzyskie. Natomiast w 1948 roku odkryto lekarstwo na trąd. Chorzy zaczęli zdrowieć, a w 1957 roku ostatni mieszkańcy opuścili wyspę, przenosząc się do szpitali w Atenach. Później przez lata wyspa stała pusta i niszczała. Mieszkańcy okolicznych wiosek bali się tam nawet zbliżać.
wierząc, że choroba wciąż czai się w murach. Dopiero w latach 70. i 80. zaczęto odnawiać fortecę i doceniać jej historyczną wartość. Na wyspie znajduje się również jeden mały bar. Można sobie tutaj usiąść na dole w cieniu, napić się czegoś. Taka mała kawiarenka jest tutaj po prostu. Mała kola kosztuje tutaj 6 euro. Drink margarita 6,50. Mamy tutaj piwo za 6 euro, fanty za 4,50. Kole w puszce również. Jakieś drobne przekąski. Także tak to wygląda, jak sami widzicie, jest tutaj dosyć drogo. Nasz czas na Spingelondze dobiega końca. Jesteśmy już na statku. Teraz czekamy, aż wróci reszta i będziemy płynąć w następne miejsce, a tam będziemy mieć przerwę na pływanie i jeszcze lunch. Zacumowaliśmy teraz tutaj przy plaży. W sumie to my wychodzimy tutaj na te skałki. Plaża jest tam po tamtej stronie. Niestety nie możemy popłynąć na tą plażę, która była w planach, w programie wycieczki, ponieważ za bardzo wieje i są zbyt duże fale na morzu i jest to niebezpieczne. Więc jesteśmy zmuszeni zacumować gdzie indziej i mamy tutaj możliwość, że właśnie możemy zejść i pójść sobie tam opalać się albo skakać sobie z łódki do wody. Podczas pobytu tutaj na plaży mamy właśnie dwie możliwości. Możemy ze statku tutaj skakać do wody, tak jak Bartek to robił i on się teraz tutaj aktualnie kąpie, ale możemy też iść tutaj przez skałki aż do tamtej plaży i tam będzie łagodniejsze zejście. Ja się tam przejdę właśnie, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Inną możliwością jest także rozłożenie się tutaj na skałkach z rzeczami i też zejście tutaj sobie do wody. Jest tutaj dość długie przejście, ale właśnie ze względu na pogodę, na wiatr, niestety nie mogliśmy płynąć na plażę, która była w programie. Musimy zadowolić się tą, co jest tutaj. Przejście jest tutaj po kamieniach, więc warto mieć odpowiednie buty. Jak również plaża jest też kamyczkowa. Sami zobaczcie, tak to wygląda. Można się tutaj schować pod drzewkiem w cieniu, rozłożyć na kocyku i troszeczkę sobie odpocząć, porelaksować się. Ale naprawdę trzeba mieć tutaj odpowiednie buty, ponieważ są tylko i wyłącznie kamienie wokół. Osobiście uważam, patrząc na tą plażę tutaj, jaka jest, to zdecydowanie lepiej zrobić tak, jak zrobił Bartek, że skakać z łódki, a jeśli ktoś nie skacze lub właśnie boi się skakać z wysokości, to może zejść sobie po drabince lub skorzystać z tych kamieni, które są przy tym miejscu, gdzie cumuje statek, ponieważ ta plaża naprawdę nie jest zbyt rewelacyjna. Więc no niestety, ale tak to wygląda tutaj, więc naprawdę lepiej zostać tam przy statku. Podczas naszej wycieczki na statku odbył się również lunch. Niestety nie możemy pokazać Wam, jak on wyglądał, ze względu na część materiałów, jakie utraciliśmy. Po lunchu i krótkiej przerwie na kąpiel czas wracać do portu. Dopłynęliśmy już do portu, z którego startowaliśmy, ale zacumowaliśmy w troszeczkę innym miejscu, więc teraz musimy około 200 metrów podejść do naszego autokaru i nim właśnie będziemy wracali do naszego hotelu, więc czeka nas około 2,5–3 godzin jeszcze jazdy w autokarze teraz. Mamy nadzieję, że pójdzie to chociaż troszeczkę szybciej niż w stronę poprzednią. A Was zachęcamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!